Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszej serii 8 twarzy. Dzisiaj druga twarz miłosierdzia, drugi sposób, w jaki rzeczywiście możemy się stać świątynią, w której się Panu Bogu składa najlepsze ofiary. Otóż postać, o której chciałbym Wam dzisiaj krótko opowiedzieć, to jest postać, która się już pojawiła w odcinku wprowadzającym, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj na nią spojrzeli trochę w inny sposób. Chodzi mi o Samarytanina z przypowieści Pana Jezusa o miłosiernym Samarytaninie. I chciałbym, żebyśmy w tym fragmencie Biblii, z Ewangelii Świętego Łukasza, do którego bardzo Was zachęcam, żebyście sobie dzisiaj zajrzeli, żebyśmy zobaczyli dwie rzeczy, jakby dwa takie szczegóły, które pokazują pewną twarz miłosierdzia, którą można znaleźć właśnie w Samarytaninie. Otóż pierwsza rzecz. W tej przypowieści obok człowieka, który leżał na pół umarły przy drodze, spotykamy oczywiście trzy osoby. Spotykamy kapłana, lewitę i dopiero potem Samarytanina. I powinno się w nas pojawiać dosyć ważne pytanie, dlaczego tych dwóch pierwszych, w sensie kapłan i lewita, ominęło tego leżącego przy drodze, potrzebującego pomocy człowieka. Oczywiście łatwo można sobie odpowiedzieć, bo to byli źli ludzie, bo nie mieli serca, bo nie byli dobrzy. Ale odpowiedź jest trochę bardziej skomplikowana i myślę, że bardzo ważny jest ten szczegół, który pokazuje, dlaczego tak było. Otóż ewangelista, kiedy opowiada tę przypowieść Pana Jezusa, to pisze, że ten człowiek, tak mówi Pan Jezus, leżący przy drodze, był na pół umarły. To oznacza, że bardzo możliwe, że tym przechodzącym wydawało się, że tam leży ktoś nieżywy, że leżą tam zwłoki. I tutaj jakby w kontekście pewnego myślenia żydowskiego pojawia się właśnie ważny szczegół. Lewita i kapłan znali doskonale prawo żydowskie i wiedzieli, że nie wolno im dotykać zwłok. Oni prawdopodobnie ominęli tego potrzebującego pomocy. Zresztą przypowieść mówi dosyć wyraźnie, że oni idąc zeszli w ogóle na drugą stronę ulicy, czyli nie chcieli mieć po prostu żadnego kontaktu z tym chorym. Ominęli go właśnie dlatego, że nie chcieli złamać prawa. Czyli gdyby się okazało, że on rzeczywiście jest nieżywy, że rzeczywiście to są zwłoki, to dotykając tych zwłok, a możliwe, że oni szli właśnie do świątyni, nie mogliby w tej świątyni sprawować żadnego kultu. Jeżeli to był kapłan i lewita, to zaciągając rytualną nieczystość poprzez dotknięcie tych zwłok, do wieczora, do końca tego dnia nie mieliby prawa złożyć ofiary, modlić się, wchodzić do synagogi i tak dalej. Czyli oni w takim posłuszeństwie prawa omijają tego człowieka, dlatego żeby się w jakiś sposób nie skalać, żeby nie złamać przykazania, nie złamać przepisów prawa. I to jest, moi kochani, strasznie ważna intuicja, bo co ona mówi? Że miłosierdzie to jest coś, co nie znosi prawa oczywiście, ale to jest coś, co czasem to prawo stawia w nawias. I to jest bardzo ważna twarz miłosierdzia. My mamy w Kościele taką tendencję czasem, żeby absolutnie wszystko traktować po prostu prawem. Żeby wszystko traktować tym, co jest zapisane i tak wolno, i tak nie wolno. Takie są jasne zasady i nie wolno ich przekraczać. I w ogóle to jest wszystko prawda. W sensie prawo jest bardzo potrzebne. Ja tu, broń Boże, nie próbuję powiedzieć znieśmy prawo. Ale miłosierdzie jest taką rzeczywistością w sercu człowieka i też w sercu Pana Boga, gdzie Pan Bóg przekracza to prawo i, że tak powiem, to prawo stawia w nawias. Ten Samarytanin, to jest bardzo ciekawe, że Pan Jezus właśnie opowiada w tej przypowieści o człowieku, który pomógł, posługując się Samarytaninem. To jest, można powiedzieć, człowiek, który nie zna tego prawa, który nie pomyślał, nie mogę go dotknąć, bo takie jest prawo. Tylko jedyne, co w nim było, to było ogromne poruszenie serca i kiedy zobaczył potrzebującego pomocy, po prostu mu pomógł. I nie zastanawiał się nad tym, będzie to zgodne z prawem, czy nie będzie.
I to jest, myślę, dla nas, przynajmniej dla niektórych z nas, bardzo ważna twarz miłosierdzia. Że taka twarz miłosierdzia, która w końcu odłoży na bok te wszystkie przepisy, te wszystkie zasady. Nie dlatego, broń Boże, żeby je negować, bo one są bardzo potrzebne. Ale czasem trzeba je po prostu odłożyć na bok po to, żeby okazywać miłosierdzie. I to jest pierwszy szczegół tej twarzy Samarytanina, który okazuje miłosierdzie w tej przypowieści. Druga rzecz, to myślę dosyć jest oczywiste, ale to jest coś, co zawsze mnie bardzo porusza. Myślę, że kojarzycie w tej przypowieści, że kiedy ten człowiek zajął się już tym biednym poszkodowanym, kiedy go zabrał go do gospody, to też się zobowiązał do tego, że zwróci gospodarzowi wszelkie pieniądze, które ten by wydał, kiedy będzie się nim opiekował. Czyli mówiąc tylko, on zaciąga taki dług zobowiązania, taki dług, że to nie będzie tylko jednorazowa akcja pomocy, ale gdyby potrzeba było ode mnie czegoś więcej, jestem gotowy. I to jest, kochani, druga twarz tegoż miłosierdzia, albo raczej drugi szczegół tej twarzy miłosierdzia u Samarytanina. Otóż miłosierdzie musi mieć w sobie taką gotowość, że tak powiem, wejdzie w pewną długofalową relację z tym, komu pomaga. To mi się taki przykład od razu kojarzy w głowie. Bardzo często ludzie pytają, na przykład, czy mam pomagać komuś, kto na ulicy prosi o jedzenie. I oczywiście jest jedna kwestia dosyć istotna, zadać sobie pytanie, komu pomagać, jak dawać pieniądze i tak dalej. Nie chcę w to wchodzić, bo to nie jest w ogóle temat tego, o czym mówię, tylko chcę powiedzieć coś o czymś innym. Otóż ja, kiedy ktoś mnie pyta o to, czy mam pomóc, czy mam nie pomóc, czy mam dać, czy mam nie dać, zawsze mam ochotę powiedzieć tylko jedno. I mówię tak w ogóle bardzo często. Nie, nic nie dawaj, tylko proszę Cię, usiądź z tym człowiekiem i najpierw z nim pół godziny porozmawiaj, a potem spróbuj wziąć od niego jakiś kontakt, jeśli to możliwe, i spotkaj się z nim za tydzień, a potem za 2 tygodnie, a potem za 3 tygodnie, a potem za 4. I możesz mu nic nie dać, możesz mu nie dawać żadnych pieniędzy, ale zacznij z nim być, czyli wejdź z nim w pewną relację, żeby to miłosierdzie stało się czymś, gdzie Ty się zobowiązujesz do bycia z tym kimś. I to jest niezwykle ważna rzecz w miłosierdziu. Jasne, czasem miłosierdzie jest po prostu jednorazową pomocą, jednorazową akcją, bo inaczej się nie da, to jasne. Ale ono generalnie ma twarz, która mówi: jestem gotowy na więcej, jestem gotowy na bycie z Tobą, jestem gotowy na poniesienie kolejnej i kolejnej straty. Że mądrze, że rozsądnie, że trzeba to dobrze przemyśleć? Jasne, oczywiście. Tylko myślę, że my często mamy taką tendencję, żeby po prostu, no właśnie, dać komuś i tyle go widzieliśmy w naszym życiu. Ta twarz Samarytanina, ta podwójna, czyli nie bojącego się złamać prawo, dlatego że chce okazać miłosierdzie, dla którego prawo nie jest najwyższą instytucją, tylko najwyższą instytucją jest jego serce, które chce kochać. I ten jego rysk, gdzie on się decyduje na więcej i na dłużej, to jest coś, czego myślę koniecznie musimy się w miłosierdziu od Samarytanina uczyć. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Przed nami jeszcze 6 twarzy miłosierdzia. Serdecznie zapraszam jutro wieczorem. Jak zawsze zachęcam bardzo mocno do tego, żeby zasubskrybować kanał Langusty. Wtedy wszystkie odcinki będą do Was trafiały. I też proszę o to, przekazujcie te odcinki, szczególnie tym, którym uważacie, że mogą się na coś przydać. Do zobaczenia już jutro.